Cześć, witajcie na kanale Broix, gdzie podpowiadamy, jak radzić sobie ze smogiem. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z kilkoma mitami. Mit pierwszy. Czy można korzystać z maski antysmogowej, gdy masz brodę? No cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Im dłuższa broda, tym korzystanie z maski jest trudniejsze. Przy krótkiej brodzie jest to możliwe, ale pamiętajmy o tym, że im dłuższa broda, im dłuższe włoski, tym większe rozszczelnienia między twarzą a maską. Dlatego nie rekomenduję używania maski, gdy macie długą brodę. Lekki zarost jeszcze może być, długa broda raczej nie. Przykro mi, panowie. Mit numer 2. Zjawisko smogu nie istnieje. Cóż, trudno zmierzyć się z takim mitem, gdyż zakłada on w sobie niewiarę we wszystko, co dotąd słyszeliśmy w mediach, w internecie, nawet na tym kanale. Osoby, które negują istnienie zjawiska smogu, prawdopodobnie posługują się jakimiś teoriami spiskowymi. Ale cóż, sam jestem zwolennikiem teorii, by negować wszystko, aż znajdziemy nienegowalne, więc zastanówmy się chwilę, skąd możemy wiedzieć, że smog rzeczywiście istnieje. Po pierwsze, w miesiącach jesienno-zimowych możemy go wyczuć węchem, możemy także czasami niestety go zobaczyć. Możemy o nim również także przeczytać w mediach najróżniejszych, możemy znaleźć informacje w instytucjach rządowych, samorządowych, w organizacjach pozarządowych, które monitorują jakość powietrza. Służby miejskie, na przykład Straż Miejska ma specjalne drony, które mogą mierzyć poziom smogu. Są smogobusy, które mierzą stan smogu. Właściciele pieców, tak zwanych kopciuchów, otrzymują dotacje z naszych podatków na to, żeby te piece zmienić, żeby tę jakość powietrza poprawić. Istnieje wiele aplikacji, ich listę znajdziecie pod filmem, które monitorują stan powietrza. W końcu nawet sami twórcy internetowi, youtuberzy informują o tym, jak ciężkim, niebezpiecznym zjawiskiem jest smog. Szczególnie polecam Wam serię Tomka Rożka na kanale Nauka to Lubię. Tam znajdziecie kilka filmów, może tutaj gdzieś w karcie damy odnośnik do tych filmów. Tomek jasno i konkretnie opowiada, czym jest smog, jak działa, dlaczego jest niebezpieczny. Więc mam nadzieję, że te informacje plus Wasze empiryczne doświadczenie jasno obalał ten mit o tym, że smog nie istnieje. Niestety, moi drodzy, istnieje i mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni i za jakiś czas smog zniknie, ale póki co niestety istnieje. Mit numer 3. Każda maska antysmogowa chroni tak samo. To nieprawda. Aby mieć pewność, że maska spełnia właściwe parametry i będzie nas chroniła przed smogiem, powinniśmy sprawdzić oznaczenia znajdujące się na opakowaniu i na masce. Zgodnie z prawem maska antysmogowa jest środkiem ochrony indywidualnej i w związku z tym zgodnie z prawem musi przejść odpowiednie testy kwalifikujące je. I skąd możemy wiedzieć, że taka maska rzeczywiście przeszła takie testy? Otóż posiada ona znak CE oraz numer jednostki certyfikującej. Dzięki temu możemy wiedzieć, że tę maskę ktoś rzeczywiście sprawdził. Jakim testom poddawane są maski, które mają znak CE? Bardzo różnym. Między innymi są sprawdzane, czy nie są łatwopalne, jakie są opory powietrza, czy można rzeczywiście w niej oddychać, czy filtry działają, czy rzeczywiście chronią nas przed tymi pyłami, czy maska rzeczywiście dobrze przylega do twarzy. Szereg różnych testów. W przeciwieństwie do produktów, które nie posiadają znaku CE. Jeżeli znaku CE nie ma, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta maska będzie bezpieczna, czy będzie nas rzeczywiście chroniła. Nie mamy na to żadnej gwarancji. Maski antysmogowe nie zapobiegają chorobom. Maska antysmogowa ma za zadanie chronić nas przed powietrzem złej jakości. Dobra maska sprawi, że to złe powietrze nie dostanie się do naszego układu oddechowego i do układu krwionośnego. Smog może powodować wiele różnych chorób, takich jak na przykład astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli. Może także prowadzić do powstania różnego rodzaju nowotworów czy chorób serca. Dobre maski chronią także organizm przed różnego rodzaju pleśniami, grzybami, aerozolami. Dzięki temu rzeczywiście maski mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. One nie gwarantują tego, że będziemy zdrowi, bo przecież na choroby składa się wiele także innych przyczyn i też dużo zależy od tego, jak będziemy takiej maski korzystać, ale zwiększają nasze szanse i
mogą mieć znaczenie, które poprawi nasze zdrowie. Może być to działanie profilaktyczne, które szczególnie dla osób aktywnych, które dużo czasu spędzają na powietrzu, więc myślę jednak, że biorąc to wszystko pod uwagę, warto w taką maskę się zaopatrzyć. Pamiętajmy, że maski smogowe chronią nasz organizm, zmniejszają zdecydowanie ilość substancji rakotwórczych, które mogłyby się dostać do naszego układu oddechowego czy krwionośnego, a to już naprawdę bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych mitów, albo chcielibyście, żebyśmy się zmierzyli z jakimiś innymi, koniecznie dajcie znać w komentarzach. W kolejnych odcinkach możecie dowiedzieć się o tym, jakie maski istnieją, jak je wybrać, jak z nich korzystać, żeby zwiększyć ochronę swojego organizmu przed smogiem. Tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!